Cześć, z tej strony Marek, witam Was jak co tydzień na moim kanale o aranżacji wnętrz. Technologia idzie naprzód i słusznie, bardzo dobrze, ponieważ tak jak często mówię, jesteśmy wygodnymi ludźmi, coraz bardziej będziemy wygodnymi ludźmi, dlatego trzeba korzystać z tego, co producenci nam podpowiadają, polecają. Uważam, że wiele z przykładów, które dzisiaj Wam pokażę, zadomowią się u nas. A dlaczego? Bo po prostu ułatwiają nam życie. A jeżeli tak jest, no to my się szybko do tego dostosujemy. I znowu, słusznie, bardzo dobrze, bo po to jest. Powiem Wam dzisiaj kilka takich przykładów, które uważam, że za kilka lat po prostu będzie w większości naszych domów mieszkań. Niektóre rozwiązania są duże, niektóre małe, niektóre droższe, niektóre tańsze. Wszystko to można u siebie zaaplikować. Ok, zanim zaczniemy, jak zwykle, prośba, zasubskrybuj mój kanał, jeżeli jeszcze tego nie zrobiłeś. Zapraszam do siebie na Instagram i TikTok. Ok, zaczynamy. I zaczniemy od pierwszego pomysłu, który gdzieś mi tam świta. Nie mam w domu, ale świta mi, czy nie założyć. Taki inteligentny zamek do drzwi. Robiłem to już u klientów swoich, no i widzę sens. Nawet widzę duży sens. Słuchajcie, zawsze jak idziemy z tymi siatkami do domu, w zimę, teraz, szukaj tego klucza, otwieraj, a tu automatem drzwi nam się odblokują. Wystarczy, że będziemy mieli synchronizowane to z naszym telefonem, smartfonem i już. W ogóle dużo więcej zalet ma taki zamek. Jakie? Już mówię. Przede wszystkim kontrola nad domem, gdziekolwiek jesteś. Wiesz, kiedy drzwi są otwarte, kiedy zamknięte. Nawet widzisz całą historię, 150 albo i więcej ostatnich zmian. Możesz zdalnie wpuszczać gości. Chcesz, aby ktoś Ci kwiaty poddał, bo nie ma Ciebie w domu przez długi czas? Proszę bardzo. Telefonem ustalasz, otwierają się. Tak jak wspomniałem, no nie ma potrzeby już noszenia kluczy ze sobą. Oczywiście, aby tak nie było, że ktoś mi zwinie telefon i wejdzie sobie do domu. Nie, istnieje możliwość dodatkowego zabezpieczenia takiego zamka. Poza tym różnie bywa, niech prądu nie będzie, baterie się wyczerpią, cokolwiek, masz możliwość otworzenia też kluczem taki zamek, tak więc nie jest tak źle. Następnie posiadają one naprawdę bardzo dobre wkładki zabezpieczone przed manipulacjami. Są one odporne na przewiercenie czy włamanie. I coraz więcej zamków posiada wbudowaną kamerę, tak więc możesz zobaczyć, kto tam gmera, kto tam stara się dostać do Ciebie do domu. Kolejna sprawa, są łatwe w wymianie, tak więc nie trzeba wołać ślusarza, kogoś, sąsiada, który przyjdzie, pomoże. Można, ale nie trzeba, bo sam sobie z tym poradzisz. Uważam, że mają te zamki sens i za niedługo będą w automacie po prostu do domów montowane. Albo jeżeli wynajmujesz mieszkanie, szczególnie na tak szybki wynajem, tak? Dzień, 2, 3, no super sprawa, nie musisz nikomu przekazywać kluczy, tylko kod podasz. W hotelach myślę, że to w ogóle już będzie norma za niedługo, ale u nas w mieszkaniach sprawdzi się, na pewno się sprawdzi. Drugi przykład takiego inteligentnego urządzenia. Uśmiecham się, bo słuchajcie, nie wiem, czy chciałbym to. Jest to fajne, ale czy bym to chciał? Przydałoby się pewnie do mojej diety inteligentna lodówka. Tak, wiemy o tym dobrze, że sama może zamawiać jedzenie. To dobra, jest fajne, aczkolwiek uważam, że w moim przypadku niekoniecznie robię zakupy i tak będę robił zakupy. Tak więc wiem, mam w głowie, co trzeba kupić, ale na pewno może podpowiedzieć taka lodówka. Tak, to jest coś. Myślę, że fajnie, ponoć, bo też nie mam. Ponoć można to zintegrować z innymi sprzętami AGD. I na przykład chcesz przepis jakiś sobie, sprawdza lodówka, czy wszystko masz, wszystkie produkty i się okazuje, że aby ten przepis zrealizować, musi włączyć się, nagrzać piekarnik. Lodówka sama da znać piekarnikowi, piekarnik się zagrzeje i hop siup, fajnie. Tak, też to podoba mi się. Nie wiem, czy dla mnie byłoby to niezbędne, ale podoba mi się przede wszystkim ta sprawa, że przy wkładaniu produktów do lodówki ona skanuje dane produkty, sczytuje datę ważności. I to już super sprawa.
Jesteśmy eko, coraz bardziej będziemy eko. Nikt nie lubi z nas wyrzucać jedzenia i na pewno każdy się wkurza, jeżeli przejdzie mu tam data serka, powiedzmy, tak? Bo nabiał bardzo szybko niestety się psuje. Tak więc to bardzo fajnie, bo lodówka Cię poinformuje. Słuchaj, za 2 dni kończy Ci się serek, data ważności w serku. Co z tym zrobisz? I wtedy coś robisz na śniadanie twarożek. Tak więc myślę, że chociażby dla tego punktu warto się nad tym zastanowić. A zobaczcie ten trzeci punkt. No w ogóle technologia przyszłości, ale gdzieś Was zabiorę. Nie mogłem nie pokazać Wam tego produktu. No rewelacja, szkło Privalite. Ile osób teraz ma problem, zastanawia się, jak zrobić home office w swoim mieszkaniu? Teraz stryk. Fajne, nie? Nie ma problemu. Jestem w innym pomieszczeniu. Albo w niewielkich mieszkaniach zastanawiamy się, jak wyodrębnić sypialnię. Nieraz robimy ją taką przeszkloną i zawsze jest kłopot, jak ją zasłonić. Prawda, Pani Magdo? Pozdrawiam. Teraz żaden kłopot. Zresztą widzę bardzo dużo rozwiązań, możliwości i wielką przyszłość w tym produkcie. Słuchajcie, przede wszystkim mamy uczucie prywatności. Co ważne, również akustycznej, nie tylko wizualnej. Poza tym, niezależnie czy mamy szkło przeźroczyste czy matowe, naturalne oświetlenie wpada nam do pomieszczenia, dzięki czemu nie marnujemy energii elektrycznej. Ponadto takie szkło jest aż w 12 wariantach kolorystycznych i o różnych wymiarach. Chcesz zrobić sobie tylko przegrodę do biurka męża w home office? Nie ma sprawy, proszę. Już Ci nie zagląda, co tam robisz. Poza tym widzę tu wiele zastosowań do biur. Nie tylko jako ścianki działowe, ale również nośniki reklam, bo można na tym wszystko, co chcecie, nadrukować. A, na fasadę też się nadaje. Pewnie ktoś powie, Panie, ale to prądu będzie brał. Aha, nic z tego. Saint-Gobain też o tym pomyślały. Słuchajcie, pobór mocy to tylko mniej więcej 5 watów na metr kwadratowy. Ma sens, prawda? Prawda, że fajne? No i powiem Wam, że ja widzę duże, ogromne możliwości w tym szkle. Czy to w dużych domach, czy w małych mieszkaniach, czy nawet w pojedynczych pomieszczeniach, tak home office. No, w biurach też w ogóle. No, fajne. Uważam, że bardzo ciekawe rozwiązanie. Dajcie znać, co o tym sądzicie. Piszcie w komentarzu. Ok, przechodzę do 4. punktu. 4. punkt. Wideodomofon. Można by rzec, cóż Ty, człowieku, wymyśliłeś? Przecież to już było. Tak, ale wideodomofon, który zdalnie się łączy z Twoim telefonem i jesteś na wyjeździe, możesz wpuścić kuriera, otworzyć mu bramę, możesz sobie z nim nawet porozmawiać i powiedzieć, słuchaj Pan, nie wpuszczę Pana, bo moje psy latają, ale zapraszam do sąsiada, zostaw tam Pan paczkę. To są drobne rozwiązania, nieskomplikowane, ale ułatwiają nam takie codzienne funkcjonowanie. No ilu z Was miało przypadek, że kurier dzwoni, stoję pod drzwiami, stoję pod bramą, stoję pod furtką. Co robimy z przesyłką? No a Ciebie w domu nie ma. Mam wideodomofon, nie mam takiego, ale na pewno jeżeli znowu mi pies przegryzie kable i będę musiał, bo tak już było, tylko 2 razy, i będę musiał znowu wymienić to urządzenie, to na pewno pójdę już w tym kierunku. Ok? Lecimy dalej. Ten kanał jest o aranżacji wnętrz, więc nie mogę tego punktu opuścić. Tym bardziej, że wiecie, że zazwyczaj skupiam się na designie, na funkcjonalności również, ale design, wygląd jest dla mnie bardzo ważny. Funkcjonalność bardziej, tak więc to w sumie te przykłady dzisiejsze są mi bardzo bliskie mojego sercu, ale to jest 2 w 1. No bo ilu z nas ma telewizor? Coraz mniej. O dziwo, coraz mniej projektuje telewizory w domu. Też dajcie znać, czy słusznie, czy nie. Jak jest u Was? Czy projektujecie, macie telewizor? A jak macie, czego oglądacie? Bo też jest druga sprawa, że ludzie instalują, a później to nie funkcjonuje. Jakby nie było, coraz częściej projektory, ekrany są w domach, mniej telewizorów, ale jest jednak bardzo dużo ich nadal. I co? Tak jak mówię, często ich ludzie nie oglądają. Design, sztuka, obrazy. A co gdyby taki telewizor był z obrazem? Jeżeli nie działa, można wyświetlać na nim sztukę. I to jest fajna sprawa,
bo taki obraz można dopasować do całego swojego wnętrza, do tego, co mamy. Mamy inne obrazy w domu. Możemy dostosować ten telewizor, żeby wyświetlał nam obraz pasujący do danego pomieszczenia. Fajna sprawa, bardzo ładna. Nie mamy tej czarnej plamy na ścianie, tylko coś innego, coś ciekawego. Oby coraz więcej z nas dbało o swoje mieszkania i domy również właśnie pod tym aspektem. Zależałoby mi, prowadząc ten kanał, zależałoby mi, żeby każdy zwracał uwagę na każdy szczegół, na każdy detal. Praktyczny, tak jak te przykłady dzisiejsze, funkcjonalny, ale też pod względem designu. A tu możemy coś zrobić. Ile ja mam pytań, ale sami zastanawiacie się, piszecie mi w komentarzach, a co zrobić na ścianie telewizyjnej, co ze ścianką telewizyjną, jak to zaaranżować, jak to urządzić. A tu to jest jeden z pomysłów. Ok, ostatni punkt. Ostatni punkt, prosty tak naprawdę, niedrogi, który zastanawiałem się, czy powiedzieć. Szczerze, bo wy wiecie, jak ja uwielbiam przedłużacze. No po prostu udusić mogę kogoś, jak zrobił remont, to dopiero co zrobił remont, a później przedłużacze jest od groma. No nie, no remont się robi po to, żeby przemyśleć wszystko, co i jak, gdzie ma być, tak? Więc wtedy już instalację idzie podciągnąć. Ale nieraz po pierwsze, albo nie zrobiłeś remontu, albo życie pokazało swoje i na przykład masz teraz akwarium. Akwarium, zwierzaka, cokolwiek, na biurku powstały Ci nowe urządzenia, potrzebujesz więcej gniazdek. To polecam taką inteligentną listwę. Takie listwy, gniazdka połączone z internetem to jest też przyszłość. Możemy monitorować zużycie energii, co w dzisiejszych czasach jest bardzo ważne. Sterować urządzeniami z dowolnego miejsca. Sterować nawet głosem możemy. Poprzez Alexę lub Google Assistant mamy taką możliwość. No to już w ogóle jest wygoda. Mamy zabezpieczenie przeciwprzepięciowe. No i właśnie mamy możliwość ustawienia danego harmonogramu. Zapalania na przykład światła i żółwiowi w akwarium, pyk, wieczorkiem. Światło się świeci. Albo rybką, bo to morskie akwarium, gaśnie na noc. Jest wiele możliwości, wiele przykładów. Wierzę, że sami macie 1000 propozycji, jak to wykorzystać i myślę, że warto. Myślę, że warto zwrócić uwagę na wszystkie te punkty, które dzisiaj powiedziałem. Dajcie znać, co Wy sądzicie, które Wam by się przydało najbardziej. Piszcie w komentarzu. Piszcie swoje propozycje, bez czego nie wyobrażacie sobie w przyszłości mieszkania domu, albo już, jeżeli macie taki inteligentny dom, co Wam po prostu ułatwiło życie. Pamiętajcie o subskrypcji kanału, dajcie łapkę w górę pod tym filmem, zapraszam do siebie na Instagram i TikTok. A na ten moment bardzo Wam dziękuję, do zobaczenia i cześć!